Monstera dziurawa, Monstera deliciosa. Nazwano ją monsterą, gdyż z łacińskiego monstrum to potwór, dziwadło, z czym kojarzone były jej specyficzne perforacje w liściach, ale również jej liście, czy ona sama potrafi osiągać monstrualne rozmiary, ale również dlatego, że pnie się wysoko, w naturalnych warunkach potrafi nawet owinąć korzeń olbrzymiego drzewa albo ścianę. Ale kim jest i jaką inną rolę może spełniać ta egzotyczna roślina, jeśli nie po prostu ozdobnego kwiatu w naszych domach? Może być przyjaciółką, powierniczką, a czasem zachowywać się nawet jak młodsza siostra. Dzisiaj Ci o niej opowiem. Jeśli sami nie posiadacie tej wdzięcznej rośliny, to na pewno widzieliście ją gdzieś w biurze, u kosmetyczki albo u znajomego, kiedy próbowała wygiąć swoje zgrabne liście w stronę światła. Monstera uwielbia światło i dlatego w naturalnym środowisku jako pnącze wspina się po drzewach albo po ścianach, żeby dosięgnąć jak najwyższych partii i właśnie wyciągnąć się ku słońcu. Tak samo te charakterystyczne dziury mają funkcję pomagania, aby jej niższe partie również dostały tak potrzebnych i tak lubianych przez nią promieni słonecznych. Jeśli wasza roślina nie posiada takich specyficznych perforacji w liściach, może oznaczać to dwie rzeczy. Po pierwsze, nie jest to po prostu ten gatunek monstery, nie jest to Monstera deliciosa lub ma za mało światła. Przenieś ją w jakieś nasłonecznione stanowisko, a na pewno odwdzięczy Ci się pięknym wyglądem. Jeszcze zanim przejdę do magicznych, typowo magicznych zastosowań monstery, chciałam powiedzieć o jej walorach leczniczych i smakowych. Oczywiście nie polecam jedzenia liści ani korzeni. Te po odpowiednim przygotowaniu mogą być stosowane jako lek na artretyzm bądź remedium na ukąszenia węży. No ale to jak to? Smakowe walory? Niestety w warunkach europejskich, nienaturalnych, monstera rzadko kiedy produkuje owoce, ale jest znana z przepysznych, przesłodkich owoców, które smakują podobno jak krzyżówka chlebowca z ananasem. I tak samo jak ananas, owoc ten jest pokryty łuskami. Kiedy zerwie się go i odstawi na kilka dni, łuski stopniowo same codziennie odchodzą i w końcu odsłaniają pyszny, jadalny owoc, który stosowany jest najczęściej do deserów. A co więcej, jeśli uda Wam się osiągnąć ten tropikalny poziom i wyhodować kwiat, a ostatecznie owoc monstery, to pamiętajcie, czekajcie, aż będzie on dojrzały. Poznacie to dzięki silnemu owocowemu zapachowi. Do tego czasu nie warto próbować go jeść, ponieważ szczawiany wapnia, które ma on w sobie, mogą podrażnić Wam gardło. Mówiąc o gardle, monstera jako roślina magiczna uwielbia rozmawiać, a nawet plotkować. Dla osób, które czują się czasem osamotnione, jest świetną towarzyszką, ale nie tylko. Ona jest po prostu Twoim najlepszym przyjacielem. Jeśli dasz jej odrobinę miłości i opieki, postawisz w odpowiednim świetle, zadbasz o to, żeby jej listki były czasem zwilżone, odwdzięczy się Tobie, przynosząc obfitość i niesamowitą kreatywność. Monstera emanuje wielką przyjacielską miłością i zawsze chce z Tobą rozmawiać, a nawet plotkować. Czasem wydaje mi się, że tak często rozmawiam przez telefon w domu z moją rodziną, z moimi przyjaciółmi, że ona podsłuchuje i od tego tak dobrze rośnie.
Sama mam w domu kilka monster i naprawdę uwielbiam do nich zagadywać. Zresztą, tak jak mówiłam, one są jak młodsza siostra. Chcą tej rozmowy, chcą się z tobą bawić, chcą spędzać z tobą czas. Domagają się wręcz uwagi i chcą nawiązać z tobą bardzo silną więź. I jeśli taką więź z tobą stworzą, to pomogą ci urzeczywistnić twoje pragnienia. Przyniosą obfitość do twojego domu. Możesz opowiadać monsterze swoje historie, tak jak je czujesz i tak jak chciałabyś, aby spełniały się twoje marzenia. Ona pomoże ci urzeczywistnić wszystkie twoje intencje, bo ona wraz z nimi będzie rosła. I tak jak ona będzie się rozwijać, tak one będą rozwijać się i stawać rzeczywistością. Ona nie jest tak naprawdę, tak jak pietruszka, rośliną ze świata snów i duchów. Ona jest tu i teraz, tak jak przyjaciel, tak jak siostrzyczka, tak jak bliska ci osoba. Chcę być z tobą, chcę słuchać twoich historii, twoich marzeń i razem z tobą rozwijać się i podpowiadać ci, co jeszcze możesz zrobić, żeby urzeczywistnić swoje marzenia. Dlatego dziel się z nią swoimi najskrytszymi pragnieniami, a ona pozwoli ci je urzeczywistnić. Jeśli jeszcze nie masz monstery w swoim domu, mam nadzieję, że ten odcinek zachęcił cię do zaproszenia jej na ploteczki. I niech twoje marzenia i intencje rozwijają się równie pięknie jak liście monstery w pełnym słońcu. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Do następnego i pięknego dnia.